Poznajcie krainę wulkanicznej energii i lazurowego spokoju. Sycylia, perła Morza Śródziemnego. Legenda, którą pisze samo życie. Antyczne teatry i miasta wyrzeźbione w kamieniu. Olśniewający barok i tłoczne targowiska. I turyści, którzy czerpią pełnymi garściami z tych uroków. Przepiękne zabytki, Pyszne jedzenie. czy słoneczne plaże, takie jak ta. Zapraszamy na Sycylię. Sycylia, wyspa skarbów, na lądzie i pod wodą. Czas odkryć jej najpiękniejsze oblicze. Ruszamy. Sycylia, w głąb historii i krajobrazów. Przed nami dwutygodniowa podróż po Sycylii. Odwiedzimy najsłynniejsze miejsca i pokażemy największe atrakcje. Sycylia to największa wyspa na Morzu Śródziemnym. Od Półwyspu Apenińskiego oddzielają cieśnina Messyńska. Wybrzeże Sycylii liczy niemal 1000 kilometrów. Mieszka tu 5 milionów mieszkańców. Historia wyspy to dzieje migracji, najazdów i podbojów. Między innymi przez Fenicjan, Greków, Rzymian, Germanów, Bizantyjczyków, Arabów i Normanów. W XIX wieku Sycylia weszła w skład Królestwa Włoch, a następnie Republiki Włoch. To miejsce o bogatej historii i różnorodnej kulturze. Zwiedzanie Sycylii rozpoczynamy od Katanii. Zaraz przy lotnisku udajemy się do wypożyczalni aut, po jeszcze w kraju zarezerwowany pojazd. Jak zawsze w takich sytuacjach polecamy dokładne obejrzenie i zrobienie fotek auta, żeby uniknąć potem niepotrzebnych problemów. Doradzamy też aplikację Easy Park, która pomoże Wam w opłatach parkingowych. Nie potrzebujecie przy sobie gotówki, odpowiednich kart kredytowych, a czas zaparkowania wydłużacie lub skracacie zdalnie w komórce. Od razu też warto wspomnieć, że podróżowanie po sycylijskich miastach jest ciężkie. Drogi są bardzo zatłoczone, a jazda Sycylijczyków nieprzewidywalna i bez respektowania przepisów. Także znalezienie miejsca parkingowego w sycylijskich miastach zabierze Wam sporo czasu i nerwów. Na nocleg w Katanii wybieramy hotel NH Catania Centro. Eleganckie wnętrza dodają uroku pobytowi, a położenie hotelu w samym sercu miasta zapewnia idealną bazę wypadową do zwiedzania. Catania to drugie co do wielkości miasto Sycylii. To miejsce, które z jednej strony urzeka wspaniałymi zabytkami, a z drugiej pulsuje energią współczesnego życia. Leży na wschodnim wybrzeżu wyspy, nad Morzem Jońskim. Mieszka tu blisko 300 000 osób. Catania była wielokrotnie niszczona przez erupcję wulkanu i trzęsienia ziemi, ale za każdym razem powstawała na nowo. Po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w 1693 roku miasto zostało zaprojektowane w stylu późnobarokowym. Dzięki czemu teraz możemy podziwiać szerokie ulice, monumentalne place i budowle z charakterystycznego czarnego wulkanicznego kamienia. Catania określana jest mianem miasta z lawy. Etna, największy aktywny wulkan na kontynencie europejskim, dominuje nad krajobrazem Catanii. Ma wysokość około 3350 metrów. Etna posiada 4 kratery aktywne i ponad 270 nieaktywnych kraterów bocznych. Według legendy Zeus przygniótł Sycylią tyfona. Teraz, gdy ten próbuje się wydostać, krzyczy, wylewający z ust lawę. Mając do dyspozycji więcej czasu w Catanii, można się wybrać na wycieczkę na zbocza wulkanu. To całodzienna wyprawa. Ale warto zaznaczyć, że i tak nie dociera się do krawędzi głównego krateru.
Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od centralnego miejsca. Sercem Katanii i symbolem jej barokowego dziedzictwa jest Piazza del Duomo, czyli plac katedralny. Wokół niego zlokalizowano ważne miejskie i kościelne budynki. Centralnym punktem placu jest fontanna ze słoniem. Sympatyczny zwierzak jest wręcz jednym z symboli Katanii, widniejącym nawet w herbie miasta. Według legendy, gdy w starożytności zakładano tu osadę, słoń chronił mieszkańców przed innymi dzikimi zwierzętami. Prawdopodobnie słoń jest najstarszą znaną rzeźbą wykonaną ze skały magmowej. Powstał już w epoce rzymskiej. Podstawa zawiera rzeźby dwóch słynnych katańskich rzek, a na grzbiecie słoń nosi z kolei obelisk z Egiptu. Ponoć katańscy studenci pierwszego roku w ramach otrzęsiń musieli niegdyś pocałować słonia pod ogonkiem. Ale nie próbujcie tego raczej, nie jest dowiedzione, że przynosi to szczęście. Nad Piazza del Duomo wznosi się bazylika archikatedralna świętej Agaty. Została wzniesiona w XI wieku na ruinach rzymskich term. Po serii erupcji Etny i trzęsień ziemi odbudowano ją w XVII wieku w obecnym barokowym stylu. Fasada katedry wykonana z marmuru, ozdobiona kolumnami korynckimi oraz figurami świętych, wyróżnia się elegancją i symetrią. Całość wieńczy figura świętej Agaty. Wnętrze katedry jest przestronne. Oryginalną ambonę i świecznik w ołtarzu głównym wykonano z zastygłej lawy. Katedra jest poświęcona świętej Agacie, patronce Katanii, męczennicy z III wieku. Przechowywane są tu szczątki świętej. Według legendy młoda Agata odrzuciła zaloty rzymskiego namiestnika, chcąc poświęcić się Bogu. W ramach zemsty została uwięziona i poddana torturom, w tym obcięciu piersi. Te stały się symbolem jej męczeństwa. Katedra przyciąga zarówno pielgrzymów, jak i miłośników sztuki i historii. Znajduje się tu także grobowiec słynnego kompozytora Vincenza Belliniego. Urodzony w tym mieście twórca jest chlubą Katanii. Powiemy o nim więcej już wkrótce. Nieopodal katedry znajduje się opactwo świętej Agaty. To prawdziwy klejnot baroku. Opactwo zostało zbudowane w XVIII wieku. Kompleks składa się z okazałego kościoła i części klasztornej dla zakonnic benedyktyńskich. W głównym ołtarzu znajduje się posąg świętej Agaty. Metalowa krata za ołtarzem osłania balkon widokowy, który umożliwiał zakonnicom uczestnictwo we mszy, będąc niewidocznymi dla pozostałych wiernych. Obiekt ponownie został uszkodzony przez trzęsienia ziemi w 1990 roku. Jego naprawa zakończyła się w 2012. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kompleksu jest kopuła opactwa. Można się na nią wspiąć, by podziwiać niezapomniane widoki. Stąpanie po kolejnych wąskich schodach, wspinaczka na wieżę opactwa to wyzwanie. No nie, to malusieńkie te schodki. Czy to o nich ta pani mówiła? Że to jest klaustrofobiczne? Tak, to o tym. Już teraz wiem, o co jej chodziło. Ale widzę świateł. Ale wrażenia na górze wynagradzają wysiłek. Ma się tu widoki na każdą stronę miasta. Po tych wizualnych uniesieniach warto też wspomnieć, że z kultem patronki miasta świętej Agaty wiążą się także uniesienia smakowe. Cukierniczym przebojem Katanii są tak zwane cucuszki świętej Agaty.
Ciasteczka z kruchego ciasta wypełnione ricottą, pokryte białym lukrem z kandyzowaną wiśnią. Przypomnienie męczeńskiej śmierci przerażające, ale smak przesłodki. Powracamy na plac katedralny i rozpoczynamy poznawanie położonych wokół niego zabytków. To Porta Uzeda, jedna z najbardziej charakterystycznych bram w Katanii. Z placu prowadzi na nabrzeże i symbolizuje połączenie miasta z morzem. Można podziwiać jej bogato zdobioną fasadę, ale też wejść na górę i stąd podziwiać kolejne widoki. Na południowym skraju Piazza del Duomo podziwiać można pochodzącą z XIX wieku fontannę Amennano. Jest wyjątkowa, bo to jedyne miejsce w Katanii, gdzie można zobaczyć podziemną rzekę Amennano, płynącą tu od starożytności. Fontanna czerpie wodę właśnie z tej podziemnej rzeki, którą widać tylko w tym miejscu. Fontanna ma przypominać, jak natura, w tym podziemne rzeki i żywioł wulkanu, ukształtowała to miasto. Nawet szum wody płynącej z fontanny nie jest w stanie przykryć dźwięków, które docierają tu do nas. A do tego jeszcze dochodzą bardzo intensywne wrażenia zapachowe. To już targ rybny, znajdujący się nieopodal fontanny Amennano. Targowisko jest jednym z najsłynniejszych na Sycylii. Tłok, zgiełk, targowanie i sprzedawcy zapraszające do swoich straganów. Stoły uginają się pod wagą świeżych owoców morza, od małż przez krewetki, ośmiornice, po ślimaki. Ilość gatunków ryb jest tu nie do zliczenia. To cała obfitość głębin Morza Jońskiego, nad którym Katania jest położona. Odważni smakosze nie mogą na targu pominąć spróbowania świeżych ostryg. Próbujemy. Smacznego. Dla jednych rozkosz podniebienia, inni są w stanie tylko się przyglądać, a i to jest ciężkie. Jeżeli komuś jest niedobrze, to jeszcze dodajcie sobie zapach owoców morza. No mi podchodzi. Zapach targu rybnego. Niepowtarzalny. Na butach do końca wyjazdu. Na całych nas. Od placu katedralnego swój bieg zaczyna najbardziej reprezentacyjna ulica Katanii. Najdłuższa ulica nie tylko w tym mieście, ale także na Sycylii. To Via Etnea. Jej brukowana nawierzchnia wykonana została z lawy wulkanicznej. Łączy plac katedralny z północną częścią miasta, prowadząc w kierunku majestatycznej Etny. Niektórzy twierdzą, że to wręcz 3-kilometrowa galeria sztuki. Wzdłuż ulicy można podziwiać co najmniej 7 zabytkowych kościołów i mnóstwo pałaców mieszczańskich. To także galeria sklepowa, przy której położone są niezliczone restauracje, kawiarnie, lodziarnie i butiki. Przemieszczając się Via Etnea, przechodzimy przez plac uniwersytecki z gmachem pierwszego uniwersytetu na Sycylii, założonego w 1434 roku. Docieramy teraz do Amfiteatru Rzymskiego. To imponująca pozostałość z czasów starożytnego Rzymu. Amfiteatr Rzymski, zbudowany w II wieku naszej ery, był jednym z największych amfiteatrów na Sycylii, mogącym pomieścić kilkanaście tysięcy widzów. Dziś jedynie mniej niż 1/4 tej monumentalnej budowli jest widoczna. Na reszcie jego konstrukcji stoją zabytkowe pałace i kościoły. Niegdyś amfiteatr mierzył 125 na 105 metrów, a sama arena miała wymiary 70 na 50 metrów. Większą arenę we Włoszech ma jedynie rzymskie Koloseum. Ruiny amfiteatru można oglądać z poziomu ulicy, można też zejść na dół, aby z bliska przyjrzeć się zachowanym fragmentom i poczuć atmosferę miejsca, gdzie przed wiekami tłumy podziwiały spektakularne widowiska. Naprzeciwko Teatru Rzymskiego, także przy Via Etnea, posadowiono pomnik najsłynniejszego artysty urodzonego w Katanii. To Vincenzo Bellini. Urodził się w 1801 roku i spędził w Katanii pierwszych 17 lat swojego życia. Potem tworzył w Neapolu i w Paryżu. Monument przedstawia artystę trzymającego rękopis, pod nim postacie reprezentujące jego najsłynniejsze dzieła, w
tym słynną operę Norma. Zmierzając dalej Via Etnea, docieramy do wyjątkowych terenów zielonych położonych w centrum Katanii. Najstarszy ogród publiczny w Katanii, powstały w XVIII wieku, także poświęcono Belliniemu. Ogrody Belliniego, zwane Villa Bellini oraz Parco Maestranze, tworzą spory zielony kompleks dający wytchnienie przed gorącym letnim słońcem. Miejsce słynie z przyjemnej atmosfery, zacienionych alejek, w których w końcu można znaleźć ciszę w tym tłocznym i głośnym mieście. Odwiedzających wita popiersie Belliniego. Wyżej na wzgórzu docieramy do pawilonu nazwanego kioskiem muzyki. Stąd podziwiać można piękny widok na Etnę. W ogrodach często rozbrzmiewa muzyka Belliniego czy innych włoskich kompozytorów. Organizowane są koncerty, konkursy muzyczne. Kiedy zapadnie zmrok, znów odwiedzimy to miejsce, by posłuchać pięknej muzyki. Słynny kompozytor Vincenzo Bellini jest dla Katańczyków tak ważny, że stworzono nawet danie na jego cześć. Pasta alla norma. Tak wyśmienite jak słynna opera pod tym tytułem. To makaron z pomidorami, bakłażanem, ricottą i bazylią. O innych sycylijskich przysmakach powiemy Wam pod koniec naszej wyprawy. Wśród okazałych, bogato zdobionych, barokowych świątyń w Katanii warto też zobaczyć nieco inną, odmienną budowlę sakralną. Stoimy przed kościołem Świętego Mikołaja na piasku. Od razu rzuca się w oczy niedokończona fasada, wręcz surrealistyczna. Budowa kościoła rozpoczęta w 1687 roku została przerwana przez silne trzęsienie ziemi. Potem liczne problemy sprawiły, że kościoła nigdy nie ukończono. Ale to, co wykonano, pozwoliło kościołowi stać się pełnoprawną świątynią. Do tego kościół Świętego Mikołaja na piasku wchodzi w skład wielkiego kompleksu klasztoru benedyktynów, które obecnie jest siedzibą kilku wydziałów Uniwersytetu Katańskiego. Sam kościół także jest gigantyczny. Niektórzy mówią, że jest kolosalny i pusty. Po wejściu do wnętrza dostrzegamy olbrzymią przestrzeń i bardzo ascetyczne zdobienia. Kościół ma długość 105 metrów i prawie 50 metrów szerokości. Wrażenie wielkiej przestrzeni dodaje tu jeszcze kopuła. To, co jest tu nietypowe dla świątyń, to brak ławek, co jeszcze powiększa tę przestrzeń. Prawie puste wnętrze nie jest jednak pozbawione perełek. W kościele znajduje się ciekawie skonstruowany zegar słoneczny z XIX wieku. Został stworzony na linii południka przebiegającej przez kościół. Podczas słonecznej pogody przez otwór w kopule na linię pada plamka światła, która wskazuje godzinę. Cenną częścią tego kościoła są także zabytkowe, ogromne organy. Mają prawie 3000 piszczałek i 5 klawiatur. Tworzone były przez 12 lat. Może grać na nich jednocześnie 3 organistów. Z przestronnego wnętrza przenieśmy się do wąskich tuneli. Odwiedzamy teraz jeszcze starszy zabytek. Przed nami kolejny z amfiteatrów w Katanii. Co do pochodzenia tej budowli związanej z widowiskami, przez wieki nie było jasnej odpowiedzi. Teraz nazywamy tę arenę teatrem grecko-rzymskim. Kiedy pod koniec XIX wieku pojawili się tu archeolodzy, odsłonili duże bloki z literami greckimi z V i IV wieku przed naszą erą. Pierwotne greckie założenie rozbudowali Rzymianie w II wieku naszej ery. Widownia miała średnicę prawie 100 metrów. Obiekt mógł pomieścić do 7000 widzów. Widoczny zabytek to tylko część założenia. Nad resztą powstały budowane przez wieki domy. Część budowli współcześnie odnowiono, gdyż obiekt służy nawet teraz do organizacji widowisk. Przejść tu można tunelami doprowadzającymi publiczność na widownię, co robi olbrzymie wrażenie. W niewielkiej sali muzealnej można podziwiać odnalezione tu eksponaty. Koty nic sobie nie robią z wielowiekowej historii tego miejsca. Udajmy się teraz na wschód Katanii, nad dawny brzeg morza.
do budowli powstałej na trudno dostępnym urwisku skalnym, połączonym z lądem wąskim mostem nad fosą. Ale gdzie te klify? Gdzie to morze? No właśnie, o tym już za chwilę. Zamek Ursino to jeden z nielicznych średniowiecznych zabytków Katanii. Pochodzi z XIII wieku. Warownię stworzono na planie kwadratu z 4 okrągłymi 30-metrowymi wieżami na każdym rogu oraz półokrągłymi po bokach. Mury mają grubość 2 metrów. Obronna warownia uznawana była za nie do zdobycia do czasu wynalezienia prochu strzelniczego. Wraz z przeniesieniem stolicy do Palermo straciła na znaczeniu i utworzono w niej kwaterę wojskową i więzienie. W kolejnych wiekach niszczała. Od 1934 roku stworzono tu muzeum miejskie, w którym możemy podziwiać archeologiczne znaleziska greckie i rzymskie, renesansowe i barokowe malarstwo oraz rzeźbę. Zgromadzono tu także kolekcje porcelany i sztuki złotniczej, a także zbiór broni. Budowa zamku Ursino trwała 11 lat. Solidna bryła przetrwała liczne kataklizmy. Jako jeden z niewielu budynków zamek wciąż stał po potężnym trzęsieniu ziemi w 1693 roku. No ale gdzie to morze? Zamek Ursino został przecież zbudowany na morskim klifie. Wyjdźmy znów na zewnątrz. Wybuch Etny w 1669 roku zalał całe miasto lawą. Ta jednak otuliła zamek i popłynęła dalej, tworząc tym samym kolejne kilometry wybrzeża. Poziom gruntu podniósł się o 9 metrów. Drugie piętro fortecy stało się parterem. Od tej strony warowni można odnaleźć ślady tamtych wydarzeń. Zastygłe jęzory lawy, którym oparł się zamek Ursino. Kiedy słońce chowa się za horyzontem, a ciepłe światło latarni zalewa uliczki Katanii, miasto odkrywa swoje romantyczne oblicze. Nie znaczy to jednak, że puls Katanii zwalnia, wręcz przeciwnie. Na Via Etnea, wydaje się biegnącą aż pod samą Etnę, wylewa się lawa uczestników nocnego życia. Poranny gwar targowisk zamieniany jest na zgiełk spragnionych wieczornych uciech. Główna arteria miasta albo doprowadza do centralnego placu w Katanii, albo rozprowadza tłumy po mniejszych uliczkach. Docieramy do Piazza Duomo, który często bywa celem tych nocnych spacerów. Nad placem dumnie wznosi się katedra świętej Agaty. Jej kopuła wygląda niczym latarnia w nocnym mroku. Nad placem katedralnym słoń z lawy niczym amulet ma przynieść szczęście tłumowi odwiedzających. Czy coś jest w stanie zdominować ten gwar? Tak, koncerty ulicznych grajków sprawiają, że zawsze towarzyszy tu jakaś muzyka. Talent niektórych nie pozwala przejść obojętnie i działa wręcz hipnotycznie. Ale przecież podczas nocnego spaceru jest jeszcze tyle miejsc do odwiedzenia. Niektórzy wybierają tak tłumne miejsca jak Via Garibaldi. Inni lubią zapuścić się w małe, urokliwe uliczki, których w Katanii nie brakuje. Wielu odwiedzających może w nocy zawitać do katańskich kiosków oferujących wieczorem i nocą drinki i alkohole. Inni wybiorą włoskie lody, a do najlepszych lodziarni potrafią stać długo w kolejce. Na to wszystko spogląda Vincenzo Bellini, jeszcze bardziej dostojny niż za dnia. Na placu Vincenzo Belliniego dziś bardzo spokojnie. Chyba w operze Teatro Massimo Bellini nic nie jest dziś wystawiane. Po wieczorny relaks i muzykę można udać się do parku Villa Bellini. Oaza zieleni w centrum miasta wydaje się wręcz magiczna nocą. Czy jeszcze można tu coś dodać do romantyzmu? Muzyka włoskich mistrzów, rozbrzmiewająca często w ogrodach Bellini, jest idealnym dodatkiem do tej scenerii. Wsłuchujemy się w te arie, które pozwalają w wyjątkowy sposób celebrować te piękne chwile.
To nasz ostatni wieczór w Katanii. Od tego miasta rozpoczęliśmy zwiedzanie Sycylii. Trzeba przyzwyczaić się tu do tego pędu życia. Trzeba nadążyć za Katanią. Wiele osób uważa, że jest zbyt hałaśliwa, chaotyczna, nie do końca uporządkowana. Ale może właśnie tak objawia się sycylijskość w Katanii. Nawet kiedy Etna śpi, Katania nieustannie jest gorąca i niespokojna. Pora wyruszyć do kolejnych wyjątkowych miejsc na Sycylii.